Czwarta książka Fazbear Flights, o krok bliżej, ma pojawić się w sprzedaży pod koniec miesiąca. Wiele stron internetowych podaje tą samą datę, wyszła też okładka książki, więc zbliżamy się do tego wydania. Dzisiaj omówimy sobie drugą historię z trzeciej książki, Miejsce na jeszcze jedną. Jest prawie o połowę krótsza niż inne historie w tej książce, ma lekko ponad 50 stron. Jak mówiliśmy wcześniej, motywem tej książki jest samotność. Stanley jest samotny, bo niedawno porzuciła go Amber, z którą chodził od 2 lat. Ich związek się rozpadł, bo zwyczajnie się nie rozwijał, z jego winy. Jest strasznie zastygły, nie rozwija się, nie ma ambicji. To taki główny wątek jego historii, gdzie Stanley bardzo często żyje przeszłością, rozmyśla o niej, albo o Amber, albo o dzieciństwie, nie myśli o przyszłości. Pracuje jako stróż nocny w dosyć dziwnej fabryce. Nie podoba mu się to, że budynek jest ukryty, trudny do znalezienia. Dodatkowo nie pilnuje budynku przed złodziejami. Jego rolą jest pilnowanie, żeby nic nie wyszło z tego budynku. I ta praca jest nudna, spokojna. Stanley po prostu przesypia większość czasu. Podoba mu się zarabiać za spanie. Ale wciąż ma wątpliwości, praca jest dziwna. Nie pytali go o wiele. Potrzebowali pracownika szybko, bo poprzedni stróż nagle zmarł. Choć podobno na zawał nic związanego z pracą, przynajmniej tak twierdzili. Pewnej nocy włączył się czujnik ruchu, coś poruszało się w szybach wentylacyjnych. Stanley nie znalazł tam nic szczególnego i postanowił napisać raport o szkodnikach, jeżeli alarm się powtórzy. Ale gdy przebudził się później, na biurku znalazł małą baletnicę. Z opisu wynika, że chodzi o Minirinę. Zdziwił się trochę, nie wiedział, kto przyniósł tę zabawkę i dlaczego, ale było to coś ciekawego w jego nudnej pracy. Lalka mówiła różne rzeczy. Lubimy cię. Lubię być blisko ciebie. Jesteś taki ciepły i mięciutki. Zabierz mnie do domu. Stanleyowi pasowało trochę uwagi, ale znów się zdrzemnął, a lalka zniknęła. Nie zrozumiał tego zupełnie. Podczas całej książki Stanley ma wiele koszmarów o postaciach z Freddy's. Jedzie taksówką przez ulicę Fazbeara, a taksówkarz to Mengel. Przychodzi do pracy, a w środku znajduje się Freddy. Dentysta to Minirina, a asystentka to Ballora. Dużo takich dziwnych, losowych snów. Wszystkie związane z Sister Location, bo Mengel to najwyraźniej Phantom Foxy, Freddy to Phantom Freddy. Kiedy Stanley jadł śniadanie w barze, jego gardło zaczęło go okropnie boleć do tego stopnia, że nie mógł jeść. Ręka mu zesztywniała i stracił czucie. Brał dużo środków przeciwbólowych, próbował domowych sposobów na gardło, ale nie pomagały. Wciąż poszedł do pracy następnej nocy, bo potrzebował pieniędzy, nie mógł sobie pozwolić na wolne. Znowu zobaczył Minirinę, znowu prosiła, żeby zabrał ją do domu, ale znowu zniknęła pod koniec zmiany. Stanley uważał, że złapał jakieś wirusa, w końcu pracował w brudnym, wilgotnym biurze w fabryce, gdzie widział jakieś dziwne chemikalia, ale nienawidził lekarzy i uznał, że w końcu mu przejdzie. Siostra chciała go zaciągnąć do szpitala i dała mu 3 dni na wyzdrowienie. Był w złym stanie, ale skoro może spać w pracy, znowu tam poszedł. Zabawka pojawiła się 3 raz na biurku i 3 raz zniknęła. Wtedy przełamał się i poszedł do przychodni, gdzie pani pielęgniarka dała mu antybiotyk na gardło. Ale to nie pomogło, następnego dnia stracił czucie w prawej nodze. Chociaż dalej szedł do pracy. W połowie drogi padła mu nawet lewa noga. Nie był sparaliżowany, ale był cały opuchnięty i ruch sprawiał mu problemy. Ludzie na ulicy dziwnie mu się przyglądali, ale ostatecznie dotarł do biura. W tym momencie zaczął bać się choroby już bardziej niż szpitala. Postanowił posłuchać się siostry, bał się tego, co się z nim stanie, więc drżącą ręką napisał list do Amber, w której przepraszał ją za wszystko, życzył jej szczęścia. Zemdlał z bólu, a gdy się obudził, zobaczył Minirinę. Tym razem zupełnie nie było mu do śpiechu, a co dziwne, lalka odzywała się, choć wcale jej nie dotykał. Wcześniej myślał, że musi ją przekręcić, żeby się odezwała. Wtedy też zrozumiał, że to nie jest ta sama lalka co ostatnio. Lalka, którą widział każdego dnia, miała zawsze jakąś różnicę. Rysy na twarzy, podartą sukienkę, a tej brakowało ręki. Zrozumiał, że kiedy lalka mówiła lubimy cię, mówiło o całej ich grupce. Przestraszył się tego, rzucił do szafki w biurku tą lalkę, ale znowu zemdlał z wyczerpania. Gdy spał, Minirina próbowała wejść mu do gardła. Ocknął się, zrzucił ją z twarzy, zaczął uciekać. Zrozumiał wszystko. Nie był chory, to nie był wirus. Kiedy spał, Miniriny wdrapywały mu się do gardła, a potem nieźle uszkadzało go w środku, ich części były porozrzucane po całym jego ciele. Uciekł z fabryki, ale Minirin zaczął się poruszać, sprawiać mu ogromny ból. Opadł z sił parę kroków za drzwiami, gdzie dogoniła go 4. lalka. Znajdzie się miejsce na jeszcze jedną? Ta historia była dosyć mocna, przerażająca i można o niej trochę powiedzieć. Pierwsza rzecz, na którą można zwrócić uwagę, to same Miniriny z Sister Location. Było strasznie niejasne, co one właściwie robią w 4 nocy. Niektóre wspinają się po stroju, a niektóre, wydaje mi się, właśnie wchodzi nam do gardła. Naprawdę martwię się, do czego to zmierzało. Ale akurat w tym przypadku nie mogły zrobić nic poważnego, bo Mike tak czy tak zostaje zeskupowany następnego dnia.
No i w jego wypadku on wyraźnie wiedział, co się dzieje, więc mógł to jakoś leczyć. Stan Lee też wyszedłby z tego cało, jeżeli już pierwszego dnia poszedłby na jakieś badania. Ciekawe tylko, jak lekarze skomentowaliby robota znajdującego się wewnątrz jego ciała. Z jednej strony historia przedstawia mini-Riny i to, co robił w Sister Location, ale z drugiej strony reprezentuje też w pewnym sensie Ennarda. Ennard był uwięziony w lokacji Circus Babies i chciał stamtąd uciec. Składa się z 4 animatroników. Mike z Ennardem w swoim ciele przerażał zwyczajnych pieszych na drodze. I mniej więcej dokładnie to samo stało się w tej historii. 4 mini-Riny próbujące uciec, chowające się w ciele Stanleya. Mężczyzna spuchnięty z trudem dotarł do pracy, przyciągając na siebie wzrok przechodnich. Z dnia na dzień wyglądał coraz gorzej. Jego koszmary przedstawiały też fantajmy, wszystko pasuje. Sama mini-Rina na biurku w biurze przypomina easter egga z Sister Location, gdzie działo się dokładnie to samo. Mini-Riny w ogóle mogą się pojawić w wielu częściach lokacji jako easter eggi, nawet w domu Mike'a. Miejsce na jeszcze jedną to remake FNAFa, wyraźnie. Tym razem mini-Riny wchodziły ukradkiem, kiedy pracownik spał, ale robiły mniej więcej to samo co w grze i są dużym nawiązaniem do Ennarda. Problemem historii oczywiście była samotność, nie było nikogo, żeby zauważyć, jak szybko się Stanleyowi pogarsza. Wszyscy, którzy go widzieli go tylko przez moment. Gdyby Amber wciąż z nim była, raczej na pewno nie pozwoliłaby mu pójść do pracy. Działałaby znacznie szybciej. No a sam Stanley był strasznie lekkomyślny, jeśli w takim stanie uważał, że mu przejdzie. Ciekawi mnie, czy mini-Riny to jest dokładnie to, czego Stróż Nocny miał pilnować. Czy chodziło o tę 4 postaci, czy może było coś więcej? Bo poprzedni Stróż Nocny zginął i nie zdziwiłbym się, jakby stało się z nim dokładnie to samo, co ze Stanleyem. Czy mini-Riny w ogóle chciał uciec? Nie do końca na to wygląda, bo wciąż siedział w jego ciele, kiedy wrócił do domu. Ostatnia mini-Rina wyszła na zewnątrz, a mimo to wciąż rzuciła się na Stanleya. Mogła uciec, mogła pójść gdzie indziej. Jeśli były w stanie wiercić się po systemie wentylacyjnym, pewnie mogły zwyczajnie uciec z tego budynku i to tak, że Stróż Nocny by tego nie zauważył, były malutkie. Dlatego możliwe, że w budynku było coś więcej. Może ta lokacja to było literalnie Circus Babies, bo tajemnicza, ukryta, podziemna lokacja bardzo do tego pasuje. Oczywiście wciąż mówimy o 2 różnych światach, to nie jest świat gier, ale ta lokacja może być z łatwością odpowiednikiem Circus Babies Entertainment and Rental. Ale dziwi mnie to, że przez 1,5 roku zupełnie nikt nie miał z nim kontaktu, po prostu przesyłali mu pieniądze. Nie był tam zbyt niepotrzebny. Gdyby firma nie zatrudniła Stróża Nocnego w ogóle, mieliby 2 śmierci mniej, o których musieliby się martwić. Historia nawet mi się podobała. Oceniłbym ją poniżej Aporta, 4 najlepsze na 8 póki co. Ale na dzisiaj to tyle. Jest jeszcze jedna historia z pierwszej 35 i przechodzimy dalej. Dziękuję za oglądanie. Powiedzcie, co wy sądzicie o historii mini-Rin. Nieważne, czy czytaliście ją samemu, czy tylko wysłuchaliście streszczenia. Zostawcie komentarz i zobaczymy się poniżej.